to jest plecionka? Otóż jest to nić, która w przeciwieństwie do pozostałych produkowanych w Ariadnie nici powstaje w wyniku wzajemnego przeplatania przęt składowych, a nie wskutek ich skręcania. Produkowane przez nas plecionki to więc grube poliestrowe nici, które wykorzystywane są głównie w przemyśle meblarskim i obuwniczym. W ofercie posiadamy różne rodzaje plecionek, ale ich proces produkcyjny jest zbliżony. Wszystko zaczyna się od cewiarki, gdzie przędza do produkcji plecionek zostaje przewinięta na cewki. To one zasilą kolejną maszynę. W zależności od produkowanego asortymentu używa się różnych rodzajów surowca. Odpowiednio przygotowane cewki umieszcza się na wrzecionach plecionkarki. Maszyny pracujące w Ariadnie są 12-wrzecionowe. Oznacza to, że w ramach jednej głowicy plecionkarki współpracuje ze sobą 12 wrzecion i tworzona na nich plecionka jest nicią 12-składową. Bywają również maszyny o innych liczbach wrzecion, produkujące np. plecionki 16- lub 20-składowe. Połowa wrzecion z jednej głowicy, oznaczona kolorem żółtym, kręci się w jedną stronę, a druga połowa, oznaczona kolorem czerwonym, w stronę przeciwną. Wychodząca z cewki nitka przechodzi przez naprężacz. Siła naprężenia zależy od zastosowanej we wrzecionie sprężyny. Czym mocniej naprężymy nitkę, tym plecionka będzie cieńsza i bardziej sztywna. Nitki ze wszystkich wrzecion prowadzone są do oczka zbiorczego, gdzie następuje ich zaplatanie. W zależności od produkowanego asortymentu, liczba przeplotów w jednostce długości plecionki może być różna. Zanim gotowa plecionka trafi na dużą tarczową cewkę, przechodzi przez liczne prowadniki. Teraz plecionkę trzeba jeszcze odpowiednio wykończyć. W zależności od przeznaczenia gotowego produktu można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy, najprostszy sposób to wygrzanie plecionki w specjalnej suszarce. Pozwala to utrwalić strukturę nici. Po tym procesie końcówka odciętej plecionki nie będzie się rozwarstwiać. Innym sposobem wykończenia jest woskowanie plecionki. Z dużego nawoju tarczowego umieszczonego na ramie zasilającej nici prowadzone są przez czujniki zrywu i bębny podające aż do komory z rozgrzanym woskiem. Po kąpieli w wosku jego nadmiar jest odciskany na filcowej lub gumowej listwie. Następnie, dzięki wałkom podającym, plecionka trafia w miejsce, gdzie jest oczyszczana z nadmiaru wosku i ewentualnych woskowych zabrudzeń, a także polerowana. Ostatni etap to chłodzenie. Po przejściu przez nawiew wosk na plecionce jest już zastygnięty i suchy. Można więc nawinąć nici na cewkę. Odpowiednio wykończone plecionki muszą jeszcze zostać przewinięte na nawój handlowy. Odbywa się to podobnie jak w przypadku tradycyjnych nici. Z dużego nawoju plecionka prowadzona jest przez naprężacz, licznik metrów, aż do cewki. Wałek uciskający dba o to, aby plecionka równomiernie nawijała się na cewkę. Na koniec należy jeszcze każdą cewkę oznakować etykietą. Tak przygotowane plecionki mogą trafić do naszych klientów.